dosłowność emocjonalna i spontaniczność wypowiedzi w relacjach interpersonalnych może przynieść więcej szkody niż pożytku, a to dlatego, że świat ludzi jest światem bardzo zaawansowanych i skomplikowanych gier. Powiedzmy więcej o emocjonalnej dosłowności. Emocjonalna dosłowność. Czym to się je? O czym to jest i dlaczego to jest dla Ciebie bardzo ważne? Powiedziałabym nawet odważnie, że od tego zależy jakość Twojego życia. Zacznijmy od słowa emocja. Po angielsku emotion, a po łacinie z kolei emovere, czyli w ruchu. Sama nazwa tego słowa nawiązuje do ruchu. Być w ruchu. Stąd również emoticon. Movement. Chodzi o poruszanie się, ale czego? Poruszanie się energii w ciele i w umyśle. Emocja to odpowiedź na bodziec. Dostajesz jakiś bodziec i na niego reagujesz poprzez określonego rodzaju neuroprzekaźniki w zależności od tego, jaką emocję dany bodziec wywołał. Wszyscy jesteśmy istotami emocjonalnymi, tylko różnie z tymi emocjami sobie radzimy, różnie nimi zarządzamy i różnie je traktujemy. Możemy je traktować jako wrogów lub jako przyjaciół. Oczywiście polecam to drugie, ale w emocjonalności dosłownej nie chodzi wcale o to, żeby emocja była na piedestale, żeby emocja rządziła Twoim życiem. Dobrze wiemy, że we wszystkich tych chwilach, w których emocje rządziły naszym życiem, kiedy podejmowaliśmy na przykład decyzje ważne, zwłaszcza życiowe decyzje w oparciu o emocje, niekoniecznie kończyło się to dla nas najlepiej. Dlaczego? Ano dlatego, że jeżeli nasz mózg jest pochłonięty silną emocją, zwłaszcza negatywną, jeżeli jest opętany daną pulą neuroprzekaźników, koktajlem neuroprzekaźnikowym, to on nie działa trzeźwo. Tracimy logikę, tracimy racjonalność, tracimy strategię. Więc cała sztuka dorosłego życia polega na tym, by emocje z jednej strony znać, widzieć ją, nie zaprzeczać jej, ani też nie dokonywać projekcji na świat zewnętrzny, tylko uznać ją, zarejestrować, nazwać właściwie i następnie rozpuścić, czy też przetransformować, czy też włączyć do tego, co czujemy, również to, co możemy pomyśleć, sensownie pomyśleć. Czyli inaczej mówiąc, trochę metaforycznie z punktu widzenia neurobiologii mózgu, ale jednak dość trafnie, możemy powiedzieć, że zarządzając emocjami, łączymy naszą gadzią część mózgu z naszą korą nową. Czyli łączymy istotę czującą z tym, co takie już typowo ludzkie, z aktywnością poznawczą zakrojoną na strategię, na jakieś długoterminowe cele, na jakieś szersze konteksty. W bardzo prosty sposób możesz zacząć mówić do siebie poprzez pytania. Na przykład, co poczułam teraz, kiedy on powiedział to? Jak się czuję w ciele? Co mówi moje ciało? Co to może znaczyć? W tym trzeba się szkolić i nabierać biegłości, a w pewnym momencie zobaczysz, że już jesteś na takim etapie, że w każdym tu i teraz możesz śmiało od razu precyzyjnie powiedzieć, co czujesz. Przy czym przypominam, że emocji głównych jest 6, możesz je sobie wygooglować, a zdania takie jak myślę, wydaje mi się, sądzę, to nie są zdania opisujące emocje. Jak konkretnie możesz zrobić to, żeby emocja ani nie panowała nad Twoim życiem, ani żeby nie była ignorowana? Generalnie zacznijmy od tego, że ludzie dzielą się na te dwie kategorie. Jedni emocjom dają zbyt wiele uwagi, do tego stopnia, że emocje ich pochłaniają, że emocje nimi rządzą. Drudzy zaś radzą sobie tak, że emocjom nie dają prawie wcale uwagi. Emocje są dla nich kłopotliwe, niewygodne, wstydliwe
i raczej wolą z nimi nie mieć za wiele wspólnego. Niezależnie od tego, jaką strategię wybrałeś dla swojego istnienia, swojego życia, polecam Ci spotkanie tych dwóch możliwości w Tobie pośrodku. Dlaczego? Dlatego, że bez emocjonalnej dosłowności nie poradzisz sobie z trudnymi sytuacjami i z toksycznymi ludźmi w swoim życiu. Emocjonalną dosłowność rozumiem w ten sposób, że kiedy coś się dzieje w danym tu i teraz, co jest przekroczeniem Twoich granic, albo jest po prostu dla Ciebie trudne, męczące, całkowicie subiektywnie, bo to jest zawsze subiektywne, to co czujesz jest zawsze Twoje, subiektywne, ale to jest prawda. W tym sensie, że jest to Twoja subiektywna prawda, której nie należy ignorować. To powinieneś zawsze umieć powiedzieć to do siebie samego w środku. A zatem dosłowność będzie Twoją dosłownością, Twoim sposobem komunikacji ze sobą, nie z innymi. Dosłowność emocjonalna i spontaniczność wypowiedzi w relacjach interpersonalnych może przynieść więcej szkody niż pożytku, a to dlatego, że świat ludzi jest światem bardzo zaawansowanych i skomplikowanych gier. I nie chcesz narażać się na ostracyzm, na wykluczenie, na wyśmianie, na etykietkę wariata czy wariatki tylko dlatego, że powiedziałeś coś szczerze. O szczerości zrobię na pewno dłuższy wykład, przygotowałam już go, ale to nie teraz i nie tu. W każdym razie, jeśli chodzi o dosłowność emocjonalną, to potrzebujesz zapamiętać tę jedną rzecz. W Twoim wewnętrznym świecie masz prawo myśleć, co chcesz. Masz prawo mówić, co chcesz, nazywać rzeczy po imieniu, byle na bieżąco. W tym momencie, kiedy ktoś powoduje Twoją frustrację, nazwij to po imieniu. Użyj nawet inwektyw. Nikomu tym nie zaszkodzisz, nie zepsuje to Twojego wysokiego stanu uduchowienia, ani też nie zaszkodzisz tej osobie. To są magiczne, bzdurne przekonania, które również przynoszą więcej szkody niż pożytku, dlatego że dasz upust złości, frustracji, która i tak już się w Tobie pojawiła. Wkurza mnie ten hałas. Nie mogę znieść tego gderania. Ta osoba mnie drażni, a nawet mocniej. Mam ochotę powiedzieć tej osobie, rozpędź się, a ściana się znajdzie. Lub jeszcze mocniej. Nic się nie dzieje, dopóki myślisz to dla siebie w sposób adekwatny do sytuacji. Bo są ludzie, którzy aż proszą się o tego typu komentarz. Więc bądź uczciwy, bądź adekwatny do sytuacji, ale nigdy przenigdy nie wyskakuj z tymi emocjami i opisami tych stanów i interpretacjami zachowań innych ludzi w bezpośredni, nieprzefiltrowany sposób. Bo zrobisz po prostu źle i sobie, i drugiej osobie. I teraz dalsza część tej strategii związanej z nazwaniem całkowicie dosłownie bez ogródek, wewnętrznie, ale werbalnie, to bardzo ważne, mentalnie, werbalnie, co się dzieje i co Ty czujesz, prowadzi Cię do wspaniałej możliwości, jaką jest wybór odpowiedzi. Dopiero wtedy możesz wziąć odpowiedzialność, czyli zdolność do udzielenia odpowiedzi, kiedy najpierw wiesz, co jest grane. I wtedy dopiero wybierasz, jakim ruchem Ty zagrasz. Innymi słowy, nie bójmy się tego powiedzieć, co Ci się opłaci. Bo może Ci się opłaci pomyśleć, co za drań, co za paskudztwo, a powiedzieć, no cóż, rozważę Twoją opinię. Albo zapewne masz rację. Zwłaszcza z toksycznymi ludźmi należy tak postępować. Czyli mamy jakby prawą, lewą stronę. Mamy dwa elementy tego równania, którym jest ostatecznie wolność do życia w pełni i zgodzie ze sobą. Pierwszy element to nazwanie tego, co się dzieje po imieniu, a drugi element to wybór odpowiedzi zgodnej z Twoimi celami, długoterminowymi strategiami i konkretną sytuacją, czyli dopracowany pod kątem tego,
czy Ci się to opłaca. I proszę, nie bój się działać tak, żeby Ci się opłaciło, bo to, że Ci się opłaca lub nie, jest miernikiem tego, czy dobrze inwestujesz swoją energię, czy nie. Czy bierzesz odpowiedzialność za kapitał, jakim jest Twoja energia, czy uważasz to za coś mało wartościowego i zamiast to dobrze inwestować, rozrzucasz na prawo i lewo swoją siłę życiową, swoją moc, swoje dobro, a potem się dziwisz, że nie chce Ci się żyć, że jesteś smutny, przygnębiony i nie masz motywacji. Wszystko ma swoją przyczynę i swój skutek i pamiętaj, że dosłowność emocjonalna ma tutaj ogromne znaczenie w kwestii oszczędzania Twojego kapitału i biegłości w relacjach z toksycznymi ludźmi. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.